Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokię 2310. Była to bardzo popularna Nokia swego czasu. Bardzo prosty telefonik, bardzo wytrzymały. I tutaj zobaczmy telefonik na tylnej ściance. Nie ma nawet aparaciku, tylko napis marki Nokia. Na bocznej ściance widzimy tutaj otwory na naszą smycz. Tutaj na drugiej bocznej ściance widzimy otwór na nasz główny głośnik. I tutaj bardzo prosty, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego na przedniej ściance. I tutaj na samym dole widzimy otwór, taki mini otwór na nasz mikrofonik. Następnie port naszego ładowania tutaj na USB i na nasze słuchawki. Teraz sobie zobaczymy pod klapką baterii, jaką telefonik obsługuje baterię oryginalną. W tym przypadku widzimy BL5C. I zobaczymy sobie tutaj pojemność baterii, jeśli znajdziemy. No w tym przypadku nie widzę, ale chyba to była 860 mAh. Następnie pod nalepką e-mail widzimy model telefonu 2310, wersja softu. Telefon został wyprodukowany w Węgrzech. Oczywiście marka Nokia produkowała również telefony w Finlandii, w Niemczech, w Chinach, w Rumunii, w Indiach, w Wietnamie. Naprawdę było sporo tych państw, które produkowały modele Nokii. I teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj podstawowe funkcje, a później przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I zobaczcie, jak bardzo szybko się tutaj zalogował do menu. My sobie od razu tutaj wejdziemy w kod systemowy, ten bardzo prosty, gwiazdka, kratka, 4 zera, kratka. I tu w samej górze widzimy wersję softu. W którym roku telefonik został wyprodukowany. W tym przypadku widzimy 2006. Sierpień 29. No w tym przypadku telefonik już ma 16 lat. Ale jak widzieliście, już były wcześniej o wiele lepsze telefoniki przed tym rokiem, więc Nokia jest taka prosta, bardziej budżetowa jak na tamte czasy. No i tu zobaczmy wiadomości. Jakby się pisało w tym przypadku wiadomości. Klawisze są tutaj dość duże, bardzo mięciutko się wciska klawisze, naprawdę są wygodne w tym telefonie. I teraz sobie szukam tutaj słownika T9. Tutaj nic takiego nie widzę, może będzie bez słownika. Ale tak czy owak, w tym przypadku naprawdę wygodnie się pisze SMS-y, nawet bez tego słownika T9. I następna tutaj opcja kontakty, spis połączeń, ustawienia w tym telefonie, ustawienia dzwonków. My sobie może posłuchamy od razu nasze dzwonki, jakie zostały wgrane przez producenta. Jak słyszycie, telefon jest naprawdę bardzo tutaj cichy. Taki posiada głośnik, chyba że właśnie pociszyli, ktoś pociszył, to musimy pogłosić od razu, żeby tu lepiej było słychać. No i teraz sobie włączymy od nowa nasze dźwięki. Aha, i co ciekawe, jak widzieliście, telefonik posiada tutaj efekty świetlne dla naszego wyświetlacza.
I to tyle, jeśli chodzi o dzwonki. W telefonie naprawdę jest co wybierać. Jak widzicie, naprawdę bardzo dużo tej dźwięków jest i bardzo fajne dzwonki w tym telefonie, w tej starej Nokii. I tutaj ustawienia wyświetlacza, profile, ustawienia czasu, ustawienia połączeń naszego telefonu, kosztów, akcesoria, zabezpieczeń i ustawienia fabryczne, jak w większości tutaj telefonów. Następnie mamy tutaj budzik, ustawienia naszego budzika, radio, przypomnienia, nasze gierki. No i tutaj popularna gierka, nasza kulka, na pewno ją pamiętacie, ile to się w nią ciupało. Bardzo fajna, przyjemna giereczka w tym telefoniku. I przechodzimy sobie od razu do drugiej gierki. Tej drugiej już nie kojarzę, nie pamiętam. A, pomyliło mi się tutaj. Aha, tu sobie układamy po prostu nasze figury, nasze kolory. No i później po prostu, żeby były takie same, to nam po prostu dodaje punkty. I chyba jeszcze stała jeszcze nam jedna gierka. Do zobaczenia. Jeszcze tak, jeszcze Snake. Oczywiście przeważnie w każdej Nokii starszej Snake był obowiązkowy. No w tym przypadku fajny Snake. Zobaczcie sobie, jak fajnie wygląda. Nasz Snake, który szybko tutaj rośnie. I jeszcze dodatki: kalkulator, konwerter, minutnik, kalendarz, stoper, kompozytor. Muszę powiedzieć, że telefon naprawdę bardzo szybki, tutaj bardzo płynnie się tutaj wszystkie klawisze są, które szybko funkcjonują. Widzę, że naprawdę bardzo sprytny telefonik. I to tyle, jeśli chodzi o tej podstawowe funkcje, o dzwonki tego telefonu. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. I teraz przejdziemy sobie do najważniejszego, do demontażu i montażu tego telefonu. I ściągamy sobie tylną klapkę, baterię, kartę SIM. I teraz zabieramy się tutaj do demontażu przedniej obudowy. Podwadzamy tutaj najlepiej od samego dołu. Zobaczmy nad pazurkiem i jedziemy sobie tutaj do góry po całej długości. Następnie tutaj z drugiej strony robimy to samo. I wyciągamy naszą tutaj przednią obudowę. I tutaj mamy do odkręcenia w tym przypadku, zobaczmy, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe, takie same jak w Nokii 3310. Wszystkie już odkręcone, teraz sobie wszystkie odkładamy na bok. Wszystkie nasze śrubeczki. I tutaj podwadzamy, raczej może na samoczynie, tutaj wyleci nam, zobaczcie, o, bardzo prosto. I tutaj w korpusie widzimy, znajduje się tutaj cała kostka ładowania, kostka tutaj ładowania i na USB i słuchawek, wszystko jest połączone w jednolitą całość. I tutaj jeszcze jedna kostka osobna, jest to kostka na nasz mikrofon. Wszystko oczywiście w banalny, prosty sposób wyciągamy sobie, wymieniamy.
I tutaj jeszcze mamy kostkę zasięgu, która też ma główny głośnik. Ona ma tutaj w tym miejscu. I tutaj widzimy jeszcze, możemy wymontować nasz wyświetlacz. Też to nie jest trudne. Tutaj podwadzamy delikatnie. Zobaczcie, samoczynnie nam się wszystko sypie. I tutaj oczywiście podwadzamy. No i mamy już wymontowany nasz wyświetlacz z tej Nokii. I została nam goła płyta. Więcej informacji odnośnie tego modelu, tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.